To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Jedzenie to ważna część naszego życia. Wspólny posiłek potrafi połączyć najbardziej zagorzałych wrogów, a lokalna kuchnia może być źródłem narodowej dumy. Bo jedzenie to nie tylko zaspokajanie potrzeb, ale też kultura krajów czy narodów. Ten odcinek nie będzie zatem o polityce, ale o kulinariach. Zapraszam Was na niezwykłą wycieczkę do Turcji. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Turcy są dumni z tego, co mają na talerzu i odczarować niektóre stereotypy. A na początek Stambuł i tamtejsi mieszkańcy, którzy twierdzą, że ich ryby są najsmaczniejsze na świecie. Powiedzieć o Stambule, że to metropolia, to jakby nic nie powiedzieć. Największe miasto w Turcji liczy 15 milionów mieszkańców, 31 dzielnic i jest centrum finansowym i kulturalnym kraju. Ale przede wszystkim jest otoczone wodą. Leży między Morzem Marmara a Morzem Czarnym, między Europą a Azją. Świeże ryby czy owoce morza są tutaj na porządku dziennym. Cieśnina Bosfor między azjatycką a europejską częścią Stambułu. Jestem w tej chwili na promie, który płynie z części azjatyckiej na część europejską. I każdego dnia setki rybaków z Turcji wypływają tutaj w głąb cieśniny Bosfor albo na wody międzynarodowe. Miejscowi rybacy twierdzą, że tak smacznych ryb nie ma nigdzie na świecie. İstanbul Boğazı'nı geçen bir avazı balıklar var. Buraya özgü. Palamut, çinekop, istavrit. Woda jest tu inna niż na całym świecie. W Bosforze są silne prądy i one niosą pożywienie dla ryb. Woda z Morza Marmara miesza się z wodą z Morza Czarnego. Ryby mieszkają w najlepszych warunkach, jakie można sobie wyobrazić, są więc najsmaczniejsze. To Cengiz, który łowieniem i sprzedawaniem ryb zajmuje się od pół wieku. Jest jednym z tysięcy rybaków, których można spotkać w Stambule. Na miejscowych targach wybór ryb jest ogromny. Mamy na przykład lokalne anchois, mamy też bonito, które jest odmianą tuńczyka. Do tego jeszcze lufar, te trzy są najsmaczniejsze i najlepiej się sprzedają. Ale teraz akurat jest najlepsza pora na turbota i na sardynki. Po swoim sklepie oprowadza mnie Ergan, 33-letni rybak z dzielnicy Kadikoi. Naszym specjałem jest lufar, tutaj jest najlepszy na świecie. Nigdzie nie znajdziesz takiego jak w Stambule. Dlaczego jest najlepszy? Bo je w zasadzie wszystko i ma bogatą dietę. W naszych wodach jest królem. Efekty pracy rybaków z okolic Stambułu trafiają m.in. tutaj, do dzielnicy Kadikoi, tuż nad Bosforem. Tutaj jest jeden z najbardziej znanych targów rybnych w mieście. Można też kupić tutaj owoce morza, a na bocznych uliczkach można znaleźć mnóstwo restauracji, które specjalizują się właśnie w rybach i właśnie w owocach morza. Kadikoi to położona po azjatyckiej stronie miasta dzielnica, znana z dobrych restauracji, z artystów i z nocnego życia. To jest dzielnica imigrantów. Mieszkają tu ludzie, którzy przyjechali z różnych stron Turcji, z południa, północy, wschodu i zachodu. Ozaj pochodzi spoza Stambułu, ale od ponad 20 lat pracuje w Kadikoi, dzielnicy, która jest też kojarzona z turecką opozycją. Kryzys ekonomiczny w kraju, a także pandemia spowodowały w ostatnich miesiącach, że ulice Kadikoi nie są już tak pełne jak przedtem. Ale życie w dzielnicy wcale nie zniknęło. Wróćmy jednak do ryb. By sprawdzić, czy rzeczywiście ryby są tak smaczne, jak mówią Stambulczycy, idę do restauracji, podobno najlepszej w mieście. Tak przynajmniej mówi mi mój przewodnik. Yani eğer bizim özelimizde konuşacaksak, yani Balıkçı Sabahattin'in özelinde konuşacaksak tabii ki yani
W tym budynku wcześniej było studio filmowe. 20 lat temu mój ojciec kupił to miejsce i postanowił zrobić tutaj restaurację z rybami. Na początku wszyscy byli zdziwieni, ale udało nam się przyrządzać na tyle smaczne ryby, że teraz wszyscy do nas przychodzą. To Serkan, właściciel restauracji po europejskiej stronie Stambułu. On również mówi, że ryby są tutaj najsmaczniejsze na świecie. Dlaczego? Bo miasto leży na trasie migracji ryb, a w okolicznych wodach pływa mnóstwo różnych gatunków. Kuchnia rybna w Stambule istnieje jeszcze od czasów bizantyjskich. Ryby były tutaj jeszcze zanim pojawiliśmy się my, Turcy. Dzisiaj przyrządzamy ryby według receptur, które istnieją od wieków. Zostały wymyślone jeszcze przez Rzymian czy Greków. Na przykład turbot to ryba, którą przyrządzamy w ziołach albo gotujemy z warzywami. Przygotowujemy ryby według tych samych receptur od lat, ale też staramy się je modyfikować. Słuchamy tego, co mówią nasi klienci i kierujemy się także ich sugestiami. To wszystko sprawia, że ryby stają się już sztuką, kiedy do tradycyjnych przepisów dodajemy swoje pomysły. Restauracja Serkana podaje w zasadzie tylko ryby i przystawki. W Turcji mięso i ryby to dwie osobne kuchnie. Nie da się tego połączyć. Jeśli chcesz dobrze zjeść, to musisz albo wybrać restaurację z mięsem, albo z rybami. Tak samo jest z kucharzami. Jeśli ktoś dobrze przyrządza ryby, to nie zajmuje się już mięsem. Dobry kucharz zna też subtelności. Na przykład niektórych ryb nie można zbyt długo gotować ani solić. Kucharz uczy się tego parę lat, zanim dojdzie do perfekcji. 3-4 sene bunu şahit olmanız gerekiyor. Zapewne czekacie na przepis na dobrą rybę. Zapytałem zatem Serkana o jego największą kulinarną tajemnicę. Tabii ki tazelik en önemli burada. Najważniejsze, by ryba była świeża. Wtedy uda się każdy przepis. Ważny jest też sos. Ryba sama z siebie jest smaczna, ale jeśli doda się sos, to zyskujemy kremowy smak. Jednak w przeciwieństwie do kuchni w innych częściach świata, my nie używamy sosów jako głównego składnika. Gotujemy ryby, bo już samo to sprawia, że są one smaczne. Sekret dobrego smaku tkwi właśnie w tym, że tego sosu nie jest za dużo. Nie macie chyba wątpliwości, że ludzie w Stambule kochają ryby. Są z nich dumni i nie wyobrażają sobie życia bez ryb. İnsana en faydalı bir şey balık. Haftada bir defa 2-3 defa tüketeceksin. Her balık faydalı. Yani balık seçmek olmaz. Ryba to najlepsza rzecz na świecie. Jem ryby na śniadanie i popijam raki. To bardzo kaloryczne, ale i zdrowe. Ryby mają witaminy czy proteiny. Są najsmaczniejsze na świecie. Adam bedava dememiş. Denizden babam çıksa yerim diyor. Mogę potwierdzić, że ryby w Stambule są bardzo smaczne, ale czy najsmaczniejsze? To zapewne pytanie do kulinarnych ekspertów. Was natomiast zapraszam tradycyjnie na naszego Instagrama. Znajdziecie tam zdjęcia kulinarnego Stambułu i zdjęcia z dzielnicy Kadikoy. W drugiej części porozmawiamy już nie tylko o tym, co Turcy mają na talerzu, ale także o tym, co myślą o swojej kuchni i swojej tożsamości. To jest podcast Świat. A o tym wszystkim opowie nam dzisiaj Agata Bromberek, Polka, która od ponad 15 lat mieszka w Turcji, dokładnie w Alani na Rivierze Tureckiej, czyli w jednym z tych miejsc, w których zapewne wszyscy chcieliby mieszkać. Witaj. Dzień dobry, witaj. Zaproponowałem Agacie tę rozmowę z kilku powodów. Po pierwsze, mąż Agaty jest Turkiem. Po drugie, Agata prowadzi bardzo popularnego bloga w internecie pod nazwą Turtur, Polka w Turcji. Dodajmy, że jest to najstarszy polski blog o Turcji, a możecie znaleźć go na Facebooku, YouTubie i na Instagramie. Wszystko się zgadza, prawda? Zgadza się, tak. Powiedzmy sobie o tej stereotypowej kuchni tureckiej. Stereotyp to kebab i kawa po turecku.
Zgadza się, że to jest stereotyp taki najbardziej znany. Ja w mojej pracy, tutaj będąc w Turcji, spotykam się z tym stereotypem najczęściej. Właśnie te dwa hasła. Kebab, czyli na każdym rogu, wszędzie Turcy na śniadanie, obiad i kolację prawie, że konsumują kebaby. Przy czym wyobrażane sobie one są przez Polaków jako taki mięso zawinięte w bułkę, oczywiście z sosem nieśmiertelnym, pewnie czosnkowym i gdzieś tam jedzona tak na szybko pod jakąś budką na zasadzie takiego właśnie fast foodu. No i kawa po-turecka, którą zapewne też Turcy litrami konsumują o różnych porach dnia i nocy. Kebab to jest po prostu forma przygotowywania mięsa. Kebab, mięso z rusztu, tak możemy w skrócie to określić. I wiąże się z tym po prostu cała taka otoczka. To nie tylko sam kebab, ale też właśnie te dodatki, które do niego serwujemy. I też forma konsumowania i niekoniecznie na szybko w budce, tylko także w formie uczty, kiedy siada się do stołu i ten kebab jest po prostu serwowany na talerzu. Często Polacy, generalnie obcokrajowcy są bardzo zaskoczeni tym, że właśnie tak wygląda kebab, że nie jest to jedzenie na szybko. W ogóle jak się pójdzie na kebaba, do restauracji takiej typowo kebabiarni, to na początku wjeżdżają meze, czyli przystawki i same te przystawki już wiele osób zaskakują, że one są wliczone w cenę posiłku i na malutkich talerzykach po prostu na stole lądują warzywne, rozmaite wspaniałości podane oliwą z oliwek i to wszystko się najpierw konsumuje tak na początek, do tego jeszcze oczywiście śmiertelne pieczywo tureckie. Później stopniowo jakby te przystawki się wymieniają, aż w końcu nadchodzi dopiero danie główne, czyli ten kebab. I cała ta konsumpcja kończy się znowu deserami, słodkościami, owocami też serwowanymi w cenie posiłku i na koniec dopiero w ramach podsumowania wszystkiego jest kawa po turecku lub herbata. Tutaj do wyboru, ale bardzo często taki syty posiłek się właśnie kończy kawą po turecku, także inaczej to trochę wygląda niż nam się stereotypowo wydawało zawsze, bo mi też oczywiście. To w takim razie jeszcze pochylmy się nad kawą po turecku. To też kilkadziesiąt lat temu kawę po turecku, taką kojarzoną jako symbol przebrzmiałego Imperium Osmańskiego, zastąpiła herbata. To w związku z tymi zmianami, które nastąpiły w Turcji, bardzo poważne kulturowe zmiany po tym, jak Turcja stała się republiką, to jest to jedna z takich pozostałości, można powiedzieć, właśnie Imperium Osmańskiego, a pierwszy prezydent Turcji Atatürk, który wprowadził wiele reform, on się starał wykorzenić, pozbawić Turków tego takiego osmańskiego przywiązania do spędzania godzin w kawiarniach i picia kawy i palenia fajki wodnej, zwanej tutaj nargila, nie sziszę. To też taka mała moja uwaga, że tutaj w Turcji na fajkę wodną nie mówi się shisha po arabsku, tylko nargile po turecku. I to takie było spędzanie czasu właśnie przez Turków w Stambule, kawiarnie, siedzenie godzinami po parach dymu. Natomiast w Turcji są bardzo wielkie plantacje herbaty i tą turecką herbatę zaczęto uprawiać w bardzo, bardzo dużych ilościach i położono jakby nacisk, że to jest ten nowy turecki zwyczaj. I tak troszeczkę Turcy, nie trzeba było ich chyba długo namawiać do tego i ta herbata stała się elementem codzienności i w tej chwili pita na hektolitry jest przede wszystkim herbata. Także nie to, że Turcy nie piją kawy po turecku, bo jak najbardziej ją piją, celebrują nią właśnie ważne uczty, jakieś okazje, robią sobie tą taką chwilę dla siebie z kawką po turecku, jak najbardziej tak, albo na przykład po dobiiciu jakiegoś targu, interesu, jakichś negocjacji, to pojawia się to takie zapytanie, czy może teraz kawa po turecku. Natomiast herbata jest takim elementem codzienności. Czy w Turcji istnieje jakaś taka potrawa, co do której jest spór z innymi krajami, kto ją wymyślił? Chodzi mi na przykład o taką sytuację, jaką znam z Izraela czy z Libanu. Kiedy zapytasz Izraelczyka albo Libańczyka, kto wymyślił hummus, to obaj odpowiedzą my. I ten spór jest nierozwiązywalny. O tak, i Turcy mają dużo tutaj z Grekami takich nierozwiązanych sporów. I to jest na przykład lokum, czyli takie galaretkowate słodycze. Turkish delight to się mówi w języku angielskim na to, a u nas po polsku się mówi o rahatłukum, zdaje się. Takie krojone na kwadraciki, obsypane cukrem, pudrem albo wiórkami kokosowymi, zatopionymi orzechami włoskimi czy pistacjami. To właśnie jest tego rodzaju spór. Albo na przykład baklawa. Baklawa to chyba nawet bardziej, bo też kojarzy się oczywiście nam z krajami arabskimi, ale słyszy się, że Grecy mówią, że to baklawa jest ich, Turcy mówią, że baklawa jest ich. Zapytam o wpływy Zachodu w kuchni. Czy jest taki nacjonalizm kulinarny?
Jak najbardziej tak. Turcja z racji też tego swojego położenia i swojej wielkości, ogromu i różnorodności, bo jednak jest to bardzo duży i zróżnicowany kraj, no to teraz kilku Turków z różnych regionów, jak się zbierze razem przy stole, no to tutaj jest wielka dyskusja na temat tego, kto z jakiego regionu ma lepsze dania i która kuchnia wygrywa, także nawet oni sami między sobą tak troszeczkę rywalizują, jakie danie jest najoryginalniejsze, najlepsze, najsmaczniejsze i właśnie z którego regionu ta kuchnia jest najlepsza, także począwszy już od tego i bardzo są do swojej kuchni naprawdę przywiązani. To trzeba przyznać, że oni są raczej zamknięci na kuchnie zewnętrzne, a bardzo chętni konsumować i odkrywać własną turecką kuchnię. A czy Turcy są dumni z tego, że są potężnym narodem? Turcy są bardzo przywiązani do swojego kraju i bardzo tacy nacjonalistyczni, można powiedzieć, oni używają nawet takiego słowa i bardzo są z tego dumni, że są Turkami i to jest zasługa Atatürka, pierwszego prezydenta Turcji. Oni w szkołach jakby uczeni byli i to pokolenie takie moje, starsze pokolenia i w tej chwili nawet obecna młodzież też cały czas to dziedzictwo Atatürka jest tak przekazywane z pokolenia na pokolenie i zawsze się akcentuje to jego powiedzenie, że jaka to duma móc powiedzieć, że jestem Turkiem. A widać w ogóle takie otwieranie się na świat Turków? Zdecydowanie się otwierają. Ja to widzę na przestrzeni tych kilkunastu lat, kiedy tutaj mieszkam w Turcji. Kiedyś Turcy byli bardziej zamknięci. W ogóle dla nich wyjazd za granicę był większą wyprawą, był trudniejszy. Na niego było stać tylko nielicznych, bo to była bardzo droga i kłopotliwa ta cała formalność, żeby w ogóle uzyskać paszport, uzyskać wizę do Europy, więc nadal dzisiaj to też jest widoczne, bo ja sobie przejrzałam statystyki, dokąd Turcy wyjeżdżają za granicę, to jednak przede wszystkim w odwiedziny do bliskie sobie osoby, natomiast zauważyłam, że w Turcji ta taka zmiana cywilizacyjna bardzo mocno następuje w ostatnich czasach, na pewno ten dostęp do internetu i to, że już troszeczkę łatwiej Turcy się wzbogacili i łatwiej im jest wyjechać za granicę, wyjeżdżają też na podróże służbowe, pracują w koncernach, no więc wiadomo, że to się wiąże z koniecznością podróżowania, no i zaczęli w te podróże też zabierać swoje rodziny, swoje dzieci i za granicą już w wielu krajach można Turków zobaczyć, przy czym oni najchętniej odwiedzają kraje, do których bez wiz można wjechać, no bo te wizy ciągle są dla wielu z nich problemem. Oni wcześniej właśnie zawsze tak byli przywiązani do tego, że w Turcji jest wszystko to, co potrzeba do szczęścia i właściwie czy jedzenie, czy muzyka, czy nie wiem, styl ubierania się, to właściwie wszystko to, co najfajniejsze i najlepsze jest w Turcji. Tak teraz się bardzo inspirują rzeczami, zjawiskami zagranicznymi i w tej chwili się tak Turcy, można powiedzieć, wyrównali w stosunku do obywateli innych europejskich krajów. No oczywiście jest ciągle jeszcze bardzo duża różnica kulturowa, ale ona jest dużo mniejsza niż kilkanaście lat temu i nie wiem, modna Turczynka wygląda w tej chwili bardzo podobnie do, nie wiem, modnej Hiszpanki czy Włoszki, bo to tak trochę te klimaty bym powiedziała. Także podobnie się ubierają, nie wiem, młodzież słucha podobnej muzyki, przy czym u nich Turcja jest krajem sprzeczności i jakby w jakiś sposób w Turcji jedno występuje obok drugiego, czyli oni potrafią być jednocześnie bardzo nacjonalistyczni, przywiązani do swojego kraju, dumni z niego, wywieszają na balkonach flagi przy każdej okazji, na każde święto praktycznie widać, w każdym budynku minimum jeden balkon jest obwieszony flagami tureckimi i tak samo jak wyjeżdżają za granicę, to też bardzo Turcy raczej starają się nie krytykować swojego kraju, tylko nawet jeżeli normalnie są gdzieś tam politycznie, nie wiem, przeciwko obecnej władzy i tak dalej, to tak jakby czują się w obowiązku ten kraj godnie reprezentować. Tak samo jeżeli chodzi o, nie wiem, kibicowanie drużynom sportowym, to też zawsze na pierwszym miejscu obcokrajowcom pokazują, jak oni bardzo są przywiązani do swojego kraju i jak bardzo są z niego dumni, a jednocześnie w wielu aspektach przejmują te właśnie europejskie czy światowe, takie globalne zwyczaje. Widać, że tych zmian jest sporo, a my chyba będziemy musieli jeszcze umówić się na kolejną rozmowę przy okazji Turcji. Bardzo Ci dziękuję. Będzie mi miło. Dziękuję. Agata Bromberek, czyli Polka, która od ponad 15 lat mieszka w Turcji na Riwierze Tureckiej, którą możecie znaleźć na jej blogu. Raz jeszcze zachęcamy Tur, Polka w Turcji. Znajdziecie go na Facebooku, na YouTubie i na Instagramie. Gorąco polecamy. Dzięki, Agato, za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. W kulinarnym odcinku podcastu Świat to już wszystko. Przypominam, że premierowych odcinków można słuchać w każdą środę na stronie podcastypolskieradio.pl oraz na innych dobrych platformach podcastowych, takich jak Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast i Stitcher. Wszędzie tam możecie zostawić recenzję tego podcastu.
Zapraszam też do polubienia strony na Facebooku Świat_The World i do subskrypcji kanału na YouTube, także pod nazwą Świat_The World. Tam oprócz środowych podcastów również premiery filmowe w każdy piątek. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.